Cześć Wam wszystkim. Jesteśmy na parkingu w piątkowe popołudnie, takie późne popołudnie. Przyjechaliśmy sobie na spacer. Słuchajcie, jesteśmy bardzo blisko Chesterfield. Ja Wam oczywiście oznaczę to miejsce. Idziemy sobie spacerkiem. Już kiedyś tutaj byliśmy, ale ja takiego krótkiego shorta zrobiłam. Tutaj jest informacja, nie trzeba skanować kart naszych National Trust. Także spoko. No nie będzie dzisiaj na pewno dużo ludzi, bo taka pogoda jest właśnie w kratkę. Raz pada, raz nie. I tak sobie postanowiliśmy, że przyjedziemy. Później zakończymy sobie w tym pubie naszą wizytę. Taki wcześniejszy dzień dziecka, a teraz przebieramy buty i lecimy troszeczkę tutaj pospacerować. Ok, buty przebraliśmy. Zostawiamy tutaj na razie pub. Tak jak mówiłam, tutaj jest parking National Trust, więc fajnie możemy sobie zostawić auto i już idziemy w tą stronę. Tutaj mówię, kiedyś szliśmy, ale to był taki króciutki filmik, który nagrałam. Bardziej taki short. I wtedy tak naprawdę nie spodziewaliśmy się, że wyjdziemy właśnie w tym miejscu. A tak jak widzicie, taka pogoda jest niepewna. Fajnie się przychodzi. Jest taka furteczka, więc zgubić się raczej nie zgubicie. Ale zobaczcie, jak tu będzie cudnie, ile tu czarnego psu będzie rosło. Tak, piesyka otwarta. Pamiętajcie, żebyście, wybierając się na spacer, schody, wybierając się na spacer, zabierali ze sobą śmieci. Żeby tutaj jakiegoś syfu nie zostawiać papierków, butelek, które mogą później tylko wywołać niepotrzebny pożar. Ale zobaczcie, dzisiaj tak miało być pięknie. Tak zapowiadali piękny, słoneczny weekend. A tak naprawdę u nas tutaj, właśnie w okolicach Chesterfield, bardzo padało. I nawet jak tutaj jechaliśmy, to nas złapał deszcz. No ale i tak się bardzo cieszę, że udało nam się tak ogarnąć taki szybciutki wypad i zaliczyć jakiś spacerek, ale tutaj porosło niesamowicie. Pięknie. Zobaczcie, w jakim jesteśmy pięknym miejscu i od razu Wam tutaj pokażę. My sobie idziemy, ja zresztą zapisuję sobie tą naszą trasę na tej mojej mapie Fit. Teraz tak, córka tam poszła do przodu, a tutaj jest jeszcze taka opcja w tą stronę. I z tej strony to jest tak dosyć stromo. My będziemy tutaj schodzić, bo taki jest plan. Idziemy sobie tak dookoła i później jak będziemy wracać, to będziemy wracać właśnie tą górą. A tam na samej górze są bardzo ciekawe rzeczy. Jeśli ktoś jest ciekawy, co trzymam w ręku, to oczywiście nie jest to żaden alkohol, to jest moja domowa kombucha. Także będzie również w moim sklepiku. Mam nadzieję, że mi się to uda. Będę mogła również takie rzeczy pyszne dzielić się takimi rzeczami z Wami. Ale na razie jesteśmy na spacerze i właśnie odpoczywamy od tego wszystkiego, co przez cały tydzień się wydarzyło. Ja też Wam tego życzę, żebyście właśnie robili sobie takie dni, takie wypady, jako taki reset. Taka skupienie się w naturze. Ja wiem o tym, że ja w tej chwili nagrywam i ktoś powie, że to jest bez sensu, bo jak tu się skupić, ale wiecie, ja nagrywam tylko kawałeczki, a tak naprawdę idę tutaj, za chwilę wyłączę telefon i przez kolejne 15 minut czy 20 nie będę nic nagrywać. I to jest duży plus, tak? Już pokażę. Bo my idziemy takim szlakiem, który jest naprawdę bardzo przyjazny, jeśli chodzi o spacer. Tak jak widzicie, to nie jest jakieś mega wymagające, ale całe przejście tutaj to jest tak godzinkę, może półtorej, zależy w jakim tempie idziecie, czy macie maluchy, czy nie, ale tam przede mną już są skałki i właśnie tam będziemy się nawet nie wspinać, po prostu tam się wchodzi, pokażę Wam dokładnie, ale za to zobaczycie, jaki przepiękny widok jest właśnie z tej góry, no i co na samej górze w ogóle się skrywa. Jeżeli widzieliście nasz short z tego miejsca, no to Was nie zaskoczę, ale jeżeli ktoś nie oglądał shortów albo jest pierwszy raz na naszym kanale, oczywiście serdecznie wszystkich witamy, to no zostańcie z nami i zobaczycie, do jakiego fajnego miejsca dochodzimy właśnie. Dzisiejszy spacer to jest taki happy after work, tak mogę go nazwać, bo naprawdę po tygodniu pracy i jeszcze siedzenia dodatkowo z dzieciakami, bo mają half term, gdzieś tam byliśmy, ale to wiadomo, już pewnie wiedzieliście, gdzie byliśmy, tak? Bo było najpierw Whigby, później byliśmy z dziadkami na dzień mamy w Belton House. Także jak jeszcze nie widzieliście tych odcinków, to Was oczywiście serdecznie zapraszam. Coraz bardziej wyraźnie widać te skały. Powiem Wam, że jak byliśmy ostatnim razem,
to tutaj ludzie normalnie się podpinają i wspinają na te skałki. Nie wiem, może dzisiaj też ktoś będzie. Zaraz zobaczymy, jak bliżej podejdę. No niestety dzisiaj nie ma nikogo, ale myślę, że przez to, że właśnie pogoda też była taka niefajna. I mówię, cały czas jest to niebo zachmurzone, ale właśnie tutaj na tych skałkach ludzie się zaczepiają i wspinają. Taki mały challenge sobie robią. A my obkrążamy to wzgórze po to, żeby wejść na niego z tej drugiej strony. Także zostańcie z nami, a ja Wam pokażę dokładnie, jak fajnie tutaj wejść, bo tak naprawdę zawsze jeździmy od drugiej strony, tak jak szkockie krowy. Cały odcinek, jak spotkaliśmy szkockie krowy, oczywiście też jest na naszym kanale. Generalnie cała playlista, jeśli chodzi o Peak District, tam zobaczycie, jeżeli macie blisko oczywiście, tam zobaczycie wszystkie nasze filmiki z naszych wypraw. Kusi mnie jeszcze raz zdobyć Kinder Scout, ale to musimy mieć naprawdę taki cały dzień zaplanowany, wolny od rana do wieczora, a teraz dużo się dzieje i są po prostu ciężko nam jakoś zorganizować się, jeśli chodzi o takie wyjście i pojechanie gdzieś na cały dzień, tak od rana do wieczora, no chyba, że łączymy to z pracą, ale na razie takich planów nie ma. Te skały robią niesamowite wrażenie. Tutaj zresztą za chwileczkę za tym drzewem pojawi się miejsce, do którego idziemy. O, widzicie? Tak, tam na górę musimy się wspiąć, ale mówię, to nie jest jakiś wyczyn. Nawet dziadki by sobie dały radę, mimo to, że nie mają takiej kondycji jak myśleliśmy, dlatego Bolton House, był naprawdę takim strzałem w dziesiątkę, bo można było pochodzić i można było również chwilkę sobie posiedzieć. No i zobaczyć przepiękny angielski dworek, ale pięknie, słuchajcie. Tu jeszcze z tą brzozą, która jest tak wygięta, no coś niesamowitego. Zobaczcie, jakie skarby tak naprawdę blisko naszego domu. Bardzo lubię to miejsce i myślę, że nie tylko ja, ale dużo osób, bo zawsze tutaj są naprawdę tłumy, a nam się udało przyjechać, mówię, w piątek po południu. Wyszliśmy z tego terenu tutaj, gdzie przechodzi się przez ten lasek. Tutaj kawałeczek musimy podejść do góry, ale ja Wam chcę pokazać, jakie tu są piękne widoki. Tam jaka chmura. Jakie tu są przepiękne widoki. Zobaczcie sami zresztą na cały Peak District, bo oczywiście to już jest teren Peak District. O, tam już moja rodzinka, zobaczcie. Dogoniłam ich, bo córka przybierała dużej buty. Idę, bo już coś tata im pokazuje. Pewnie pokazuje im całe widoki na właśnie piękny Peak District. Słuchajcie, teraz jest tak cudnie. Ja każdą wolną chwilę mogłabym tu spędzać. Ale tak, oni już tam w środku są. Piesek też. Piesek oczywiście jest szczęśliwy. Już wskakuje do góry. Co widzicie ciekawego? Tak. Podobno szkockie krowy są, tak? Idę zobaczyć. Jeden jedyny wystający to jest ten, co tam chodziliśmy wtedy. Bo ja mam tą butelkę. Tak samo. To trampki było. O, jest na samym szczycie. Tak, zobaczcie, tam dalej. Tam dalej jest parking i tak jak chodziliśmy na, co Wam mówiłam, z National Trust. Tak samo. Pięknie. Nie, bo zrobiło się trochę ciepło, tak nawet bardzo ciepło. Dużo się tak zrobiło. Także chwila przerwy. Tam mamy nasze kolejne trasy i widok na Chatsworth. A teraz idziemy już dalej. Pies na dole. Halo? Halo, o właśnie. Mam nadzieję, że tam nie ma żadnej kupy szkockiej krowy. I to też jest... O matko. Lady! Schodzimy? Nie wiem, jak ja tu weszłam, że teraz nie mogę zejść. Muszę jakoś tutaj... Uważajcie, jak będziecie wchodzić na takie skały. O, pies nie ma z tym problemu. O. Czekajcie, tu trzeba jakoś zejść. Ło. Można też zeskoczyć. Jak piesek. Nie mam nic, wypiłam. Wypiłam już. Tak jak piesek skacz. Przecież tu nie jest wysoko. Brawo! Fajną masz czapkę, Alaska.
Tak, ona jest bardzo szczęśliwa, bo o tej porze, słuchajcie, no szansa na to, że się spotka jakichś ludzi jest bardzo mała. Chociaż mijaliśmy przed chwileczką, szła para. Okej, słuchajcie, taka mała wskazówka. Tutaj jest ten kamień. I zapamiętajcie, jeżeli będziecie szli, bo to jest taki wyznacznik, gdzie trzeba skręcić, żeby iść dalej. Możecie również zaparkować, jeżeli będziecie jechać od drugiej strony, od strony Sheffield, tak jak my kiedyś parkowaliśmy, to jest tam dalej. I wtedy sobie z tej strony przyjść. My dzisiaj, mówię, zaparkowaliśmy przy tym pubie ze względu na to, że no nie wiedzieliśmy też, jaka pogoda będzie i co było dla nas istotne. Jakbyśmy szli tędy, to tak jak ostatnio, po prostu tam było jedno wielkie takie bagno. Było to bardzo dużo wody i stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować, idziemy normalnie. Tak jak właśnie odkryliśmy tą drogę. I teraz tak, słuchajcie, tutaj, tą ścieżką ja sobie przyszłam z pubu, a my idziemy tutaj do góry. Tutaj do góry idziemy. Zapamiętajcie brzozę. Nie no, śmieję się. Widać, bo tu jest tak wydeptane. Oczywiście, słuchajcie, to wszystko tutaj jeszcze tak nie zakwitło, paproci są bardzo małe, więc na razie jest tak okej, wszyscy noszą długie spodnie, ale za chwilę jak się zrobi cieplej, to miejcie na uwadze to, że żeby się tam spsikać odpowiednio, jeśli chodzi o kleszcze, bo no tak jak mówiłam już wcześniej w odcinku, jak szliśmy sobie w Bakewell, no trzeba, tutaj już jagody również będą, trzeba się troszeczkę przed nimi uchronić. Jak chcecie jakieś małe informacje, jak to zrobić, to dajcie znać w komentarzu, a ja Wam powiem, co fajnego my stosujemy, naturalnego, żeby te kleszcze odstraszyć również dla pieska. A teraz pomału wchodzimy do góry. Zobaczcie, tak naprawdę niezbyt wysoko, a tu już mamy tik, ale widok jaki. 215 metrów to nie jest wysoko, ale no tutaj trzeba było troszeczkę podejść, ale to jest kwestia 2 minut. Ale zobaczcie jaki widok. Po prostu widok jest wow. Nie jesteśmy zbyt wysoko, tak jak mówiłam, ale już można poczuć właśnie magię Peak District. Chcę Wam pokazać, bo tam mamy drogę właśnie z Sheffield. Możecie sobie tam zaparkować. Tam dalej, jakieś takie pastwisko krów. Tam jest to właśnie ten kolejny parking National Trust. Tak możecie sobie przejść jak te wrzosowiska, tak jak my szliśmy. Także mówię, tutaj opcji jest bardzo dużo, w zależności od tego, czy chcecie dłuższy spacer, czy krótszy, czy taki bardziej wymagający, czy z dziećmi, czy z psem. No to wszystko zależy już od Was. Oczywiście, jeżeli macie blisko w takie miejsca, ale ja myślę, że Peak District jest tak duży, że każdy znajdzie coś blisko siebie. Jeżeli macie jakieś inne parki koło siebie, no nie wiem, na przykład ktoś mieszka blisko Snowdonii, albo na przykład Lake District, czy również w Szkocji, gdzieś w krainie jezior, no to super, to po prostu wow, ja dużo bym dała, żeby w takim miejscu mieszkać, chociaż wiem, że niektórzy mówią, co tam robić, ale uwierzcie mi, mamy taką pracę, że tylko się do przodu i myśleć pozytywnie, to wtedy naprawdę wszechświat się otwiera. Ale słuchajcie, teraz dochodzimy już do miejsca, które widzieliśmy z dołu, także zaczekajcie chwilkę i Wam pokażę. Słuchajcie, pełno takich muszek obsiadają mnie tutaj. Muszę chyba wyciągnąć mój magiczny spray, żeby się wypsikać. Jest to oczywiście oregano olejek, gdyby ktoś nie wiedział, ale patrzcie, jesteśmy już tutaj przy
tym obelisku, a zaraz Wam powiem kilka ciekawostek na temat tego miejsca. Tak pięknie ptaki śpiewają, nie wiem czy słyszycie. Ja nie mam mikrofonu dzisiaj specjalnie, bo wiedziałam, że po prostu te odgłosy natury. Słuchajcie. Tak jakby tutaj miały swoje gniazdo. Ale dobra, wracamy do tego pięknego miejsca i do tego obeliska. Zobaczcie, jak te skały tutaj są ułożone. Ale powiem Wam teraz kilka informacji na temat tego miejsca. To jest obelisk, który został wzniesiony przez marynarzy w 1810 roku. Nelson Monument, admirał Lord Nelson. I to był taki zasłużony człowiek, słuchajcie. Tutaj marynarze postanowili, że wzniosą właśnie ten monument na jego cześć. A te 3 skały, na jednej z nich siedzi moja rodzinka. Te 3 skały to są skały, które symbolizują 3 jego statki. I zaraz Wam pokażę, bo w tych skałach są wyryte nazwy tych statków. My jak ostatnio byliśmy, to ja myślałam, że to jest po prostu tak tylko jakieś napisy. Dopiero później doczytałam, że to chodzi o 3 statki właśnie Nelsona. No i teraz zobaczcie, tak jak oni siedzą, to siedzą na jednym z symbolicznych statków. Pierwszy to mamy tutaj Victory. I myśmy się ostatnio z mężem zastanawiali, skąd te nazwy. Victory, widzicie ten napis? Victory. Tutaj mamy Defense. Podejdę. I tutaj ostatni statek. Również tutaj jest. Royal Sovereign. Ja idę do góry, bo oni coś tam wcinają, a ja sobie też przygotowałam pyszne jedzenie i zaraz Wam pokażę, co dobrego ze sobą zabraliśmy na taką krótką wycieczkę. Co prawda mamy zaliczyć małe co nieco w pubie, ale wiecie jak to bywa. O, pies już jest szczęśliwy. Halo! Co my tu mamy? Słuchajcie, moje bułki lniane, one już są dostępne w sklepie. Można kupić na Etsy w tej chwili. Jest cała receptura podana, jak je przygotować. Tutaj mamy jeszcze kulki mocy. One są pakowane po 10 właśnie w takich pojemniczkach. Oczywiście to jest moc daktyli i pistacji, orzechów. A tutaj mamy mini snickersiki pakowane po 5 i to są daktylowe snickersiki razem z pistacjami, z masą orzechową. Oczywiście wszystko jest organiczne, także super się sprawdza jako przekąska. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak w środku to wygląda. Tak, że szło pięknie słońce. My się rozkoszujemy daktylami, snickersikami. Ale jest super, jest taka cisza, tam owce. Wow. Testujemy kulki mocy. My uwielbiamy. Kulki mocy, tak. Super power mi dadzą. Zejdę na dół do pubu. Bardzo dobre. Gorąco Wam polecamy. Zostawię Wam linka do sklepu, który właśnie, że tak powiem, zaczyna raczkować. Może komuś się przyda. Zobaczcie. Takie same buty, ale ja sobie uświadomiłam, że mam skarpetki ze świątecznym motywem. No trudno. Najważniejsze, że są wygodne. Tak sobie siedzimy, odpoczywamy. Nie. Fajnie jest tutaj, co? Dobra, jeszcze widoczek z góry. Akurat przestało wiać. A tu tak wieje, troszkę wieje. I czasami może być słychać na filmiku. Chłopaki już schodzą. My się też pakujemy.
co nieco zjadłyśmy. Możemy iść dalej, ale patrzcie, jaki to jest teren. Naprawdę można usiąść i tylko podziwiać. Tam też jest taki fajny lasek, jeszcze Wam powiem. Ale no, kiedyś tam szliśmy ciekawie, ale las jak las. Jakoś tak nie było tam niczego specjalnego. Tutaj jest o wiele ciekawiej. Teraz musimy tutaj zejść. Ciekawe, czy nam się tak uda. No właśnie, Ty chyba zaskoczysz i ja też tak będę musiała. Gdzie Ty wszedłaś? Jeszcze słońce teraz wyszło, jest naprawdę pięknie. Pięknie. Aż się nie chce stąd iść. Ostatnie powiedziałam, to jest Defiance, a nie Defense. Ja źle to przeczytałam, dopiero teraz te literki sobie poukładałam. No i po prostu nie wiedziałam, jak nagrywam, ale tak jak widzicie, przekonajcie się sami, przyjdźcie i zobaczcie, bo naprawdę jest warto. Nawet psu się podoba. Chodź, idziemy. Piękne niebo z tej strony, bo z tej strony już nie. Także przyjdźcie, sami się przekonajcie, jakie piękne są te skały, jakie są napisy na nich, co tutaj można ciekawego zobaczyć. No to tak naprawdę, słuchajcie, my od parkingu przyszliśmy, przed chwileczką patrzyłam 1,6 km, także całe nic. Ty znowu jesteś tutaj, teraz jesteś na Victory. Wygląda tutaj jak serce. A niby bieg. Szaleje. Ale jest cudnie, naprawdę. Gdzie leci? Co kombinujesz? Patyczka masz? Gdzie masz patyczka? Siadaj grzecznie. Gdzie masz patyczka? Gdzie masz patyczka? Uwaga, 3, 2, 1, mistrzowski skok ze statku Victory. No dawaj sobie, bo się ściemnia. Dawaj parę, dobra, czekam. Tak to lubi skakać, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe. Ale tak chcę. Skacz mały. To zejdź niżej, jak się boisz. No po prostu przesuń się trochę niżej i tyle. Jezu, Junior, skacz, przecież to jest mecz. Czy mu się uda, czy mu się nie uda? Możemy obstawiać. No to skacz i nie marudź, dawaj. Brawo, ale to było bardzo trudne. Brawo. Udało się, zobacz. Słońce świeci, słuchajcie, skok zaliczony, miejsce piękne. Idziemy dalej, bo za chwilę zejdziemy niżej, to już takiego słoneczka nie będzie, bo wejdziemy znowu w las. Ale przyznajcie, że taki spacer. Dlaczego ja tutaj wyczytałam tak samo, bo się małżonek zapytał, dlaczego akurat w tym miejscu jest ten pomnik Nelsona. No po prostu to było takie miejsce, gdzie ludzie bardzo lubili przychodzić na spacery. I rzeczywiście tutaj dużo marynarzy mieszkało w okolicy, stąd ku pamięci właśnie admirała Nelsona to miejsce zostało upamiętnione. Jesteśmy tylko ciekawi, jak w tych skałach te napisy tak ładnie zostały wyryte, bo to nie lada sztuka. Także dajcie znać, jeżeli znacie historię tego miejsca, jeżeli wiecie jeszcze jakieś ciekawe informacje. A po pierwsze, skąd się wzięły tutaj, jak te napisy w ogóle, kto je zrobił. No może ktoś z Was jeszcze doczytał kilka innych informacji. Naprawdę tu jest bardzo dużo historii, takich ciekawych historii. No zresztą tak jak u nas, no każde góry, każde jakieś takie miejsca mają jakąś mają swoje historie, legendy. A na pewno łatwiej się podróżuje z dzieciakami i łatwiej się zachęca dzieci do tego, żeby chodziły, jeżeli im się opowiada coś więcej o tym miejscu, bo no to jest takie zawsze bardzo interesujące i też zaciekawia ich, to jest najważniejsze. Ja nie mówię, nasze dzieciaki akurat lubią i jak mogą się spotykać z kolegami, to super, to spędzają razem czas, ale takie wypady rodzinne też bardzo lubią. Tutaj właśnie już sobie idziemy tą ścieżką, na razie tak prosto się idzie, dopiero później będziemy schodzić, pokażę Wam w dół, tak żeby zejść i wrócić z powrotem do pubu, a pod nami oczywiście idzie ta ścieżka
którą my szliśmy. Teraz Wam tak nie pokażę, bo tak ja nie lubię tak blisko podchodzić brzegu. Tym bardziej jak są takie miejsca, gdzie to jest takie ryzykowne. Tu fajnie skały tak porozkładane. Tak ptaki pięknie śpiewają. Naprawdę nie wiem, czy w tej chwili to słyszycie, bo no wiadomo, ja nie odsłucham teraz tego, jak nagrywam. Ale cudnie, naprawdę cudnie. Tutaj tak to w tej chwili wygląda nieciekawie, ale to są oczywiście wrzosy, więc one jak zakwitną tak na fioletowo, tu jest znowu taki inny klimacik, także o każdej porze roku tutaj jest inaczej. Zimą akurat w tym miejscu nie byliśmy, to Wam nie powiemy, jak wygląda. Byliśmy po drugiej stronie, zresztą taki krótki spacer. Wybraliśmy się wtedy na zachód słońca, tu się okazało, że śnieg. U nas nic nie było, a tutaj zaledwie kilka kilometrów dalej śnieg. No, zobaczcie, już idziemy tak jak są paprocie. Także one za chwilę tutaj naprawdę wystrzelą i tak będzie, będzie tak, że ta ścieżka się zwęży i trzeba będzie naprawdę blisko nich przechodzić. I tak jak mówiłam, no trzeba się troszeczkę zabezpieczyć. Ale słuchajcie, najważniejsze jest się nie bać, wyjść po prostu do natury, pochodzić, poczuć jej bliskość, to wtedy nie będzie nic groźnego. Ale sami przyznacie, że jest naprawdę tutaj urokliwie. Jeszcze teraz, mówię, ja się nie spodziewałam, że słońce wyjdzie. Byśmy się w ogóle inaczej naszykowali. A jest to zwiastun może pogody na jutro. Właśnie, tak jak widzicie, zeszliśmy sobie tutaj już tą ścieżką. Idziemy tutaj w dół, ale nie wiem, czemu oni się zatrzymali. Pewnie tam jest jakaś przeszkoda. Co się stało? Ciężko zejść? Dla psa na pewno nie. Coś tam ciężko chyba zejść. Musimy zejść tam na dół. Na ścieżkę. O, i to są takie te. O kurczę. Ale mi się wydaje, słuchajcie, my ostatnio szliśmy gdzieś tutaj, to tak nie było hardkorowo na pewno. Zobaczcie, tak pachnie fish and chips, to chyba z tego baru. Tak, oni tutaj idą, ale ja idę tutaj. Ja idę tutaj, zobaczę. Bo mówię, myśmy schodzili normalnie tędy, nie wiem, czemu oni idą tamtą stroną. Też się trzeba tutaj troszeczkę chwycić, ale to nie jest problem. Jak Wam tam idzie? Wybornie. No bo tu jest łatwiej. Patrz, tu też mogę do Was dojść. Także, no, widzicie, taka jest ta ścieżka. No taka. Taka sobie. Trochę bardziej wymagająca. Na pewno nie wybierajcie się tutaj w adidasach. Ja już tylko widzę, że ja moje buty, te zimowe, będę musiała zamienić na te już takie półbuty. Zresztą wzięłam je dzisiaj ze sobą, ale stwierdziłam, nie idę tędy. Stwierdziłam, że będzie tutaj błoto albo mokro i one mają taką siatkę na górze. Nie chciałam ryzykować, ale jednak można było wziąć i zamienić na te właśnie bardziej wiosenne buty, letnie. Macie takie buty tak samo? Może macie jakieś, które polecacie? Ja też nie chcę wydawać, wiecie, nie wiadomo ile milionów złotych, jak to się mówi, żeby kupić buty. Zwłaszcza, że my tych butów musimy kupić trochę więcej par. Ale wiem, że są firmy jedne, które... Przepraszam, ale musiałam powąchać różę. Piękna, dzika róża. Które po prostu no, fajnie się sprawdzają, a niektóre są takie, no, są niby przeznaczone jako waterproof i w ogóle, ale niestety są takie kiczowate. I to nie jest fajne. Te, które mam teraz na sobie, są ok, ale też mi zaczęły przemakać. Nie wiem, od czego to zależy. Też trochę za nie zapłaciłyśmy, a są takie właśnie. Zobaczcie, tutaj już jesteśmy przy tej ścieżce, tak jak Wam pokazywałam wcześniej, jak szliśmy do góry, jak szliśmy tutaj w tamtą stronę, to tutaj już jesteśmy na tym takim rozwidleniu
Także co, ja mogę Wam powiedzieć tak, jeżeli idziecie łagodnie, to idźcie sobie tędy, wejdziecie sobie tam na górę i zejdziecie. Możecie zejść tędy, a możecie też przejść z powrotem i wrócić tą ścieżką w stronę pubu. Tutaj w stronę pubu, ja za chwileczkę Wam powiem, ale wydaje mi się, że przeszliśmy może 3-3,5 kilometra. Oczywiście ten czas tam, który mi wyświetli się, to jest czas łącznie z tym naszym siedzeniem na tych kamieniach. Ja nie wyłączyłam w ogóle tej aplikacji, więc z tym się w ogóle nie przejmujcie. Ja nigdy nie patrzę na to, kto jak długo wchodzi, bo nie ma to najmniejszego sensu. Po prostu każdy idzie w swoim tempie, każdy ma swój czas. Jak się idzie z psem, jak się idzie z dziećmi, jak się idzie samemu, to jest zupełnie inna bajka. Niektórzy w ogóle biegają. Także czym tu się przejmować? To chodzi o czas spędzony tutaj z matką naturą. Także tutaj wracamy już w stronę pubu. No i pewnie za chwileczkę się zobaczymy gdzieś tam w środku. Usiądziemy sobie na ławeczkach, to Wam jeszcze pokażę, co ciekawego jest w tym pubie. My tutaj byliśmy już wcześniej, ale nie jedliśmy nic, nie było takiej potrzeby. Tylko, że tak powiem, przysłowiowe piwko. A dzisiaj zobaczymy, jak to dalej się potoczy, czy na chwilę się tutaj zatrzymamy dłużej, czy dzieciaki coś będą chciały przekąsić. No i może jakieś menu tutaj skubnę i zobaczymy, skradnę i zobaczymy, jak jest. Ale na razie patrzcie, jak cudnie. Słychać już tutaj auta. Ta Chesterfield Road jest naprawdę taka bardzo głośna, ale jeszcze chciałam Wam pokazać, tylko nie pamiętam, czy z tej strony to widać, czy z drugiej, jak już wyjdę. Jeszcze taką jedną polecajkę. Też tutaj widać. Tu jest takie wzgórze przede mną. Może bardziej będzie widać je tam z drogi, więc zaczekajcie, ja wyjdę. A zobaczcie, tutaj już auta przejechały. Nie wiem, gdzie ta droga wiedzie, ale tutaj po drugiej stronie ulicy, tak jak jest to wzgórze, tam też się chodzi i tam można sobie fajnie pospacerować. Myśmy też tam nie zaliczyli, ale tylko raz tam byliśmy spacer, ponieważ tutaj kawałeczek dalej jest taki wodospad i można tam się właśnie fajnie przejść. W tej chwili dzisiaj na przykład bardzo padało przecież, a wody w ogóle nie było. W ogóle ta woda nie spływała tym wodospadem, ale też Wam gorąco polecam, bo też można się tam zatrzymać i też można fajnie sobie tam pospacerować. Tam jest tak bardziej płasko, bo tam są pastwiska, a my tutaj już idziemy sobie w stronę tego pubu. Jak byliście tutaj, to dajcie znać. Jak lubicie to miejsce, macie coś jeszcze do polecenia, to oczywiście z chęcią napiszcie. Jak macie jeszcze jakieś miejsca tutaj w tej okolicy, które lubicie, to napiszcie nam w komentarzu, co polecacie. Tak jak mówię, my Peak District mamy najbliżej i z chęcią tutaj byśmy podróżowali, także możecie nam zostawić informacje. Chyba tutaj muszę przejść do tego pubu, zaraz zobaczę, gdzie możemy się wybrać. Gorąco się zrobiło. Umiesz otworzyć? Super. Chodźcie, zobaczymy, co ciekawego jest, ale my, mówię, pójdziemy sobie tam z tyłu na ogródek, bo tam z tyłu na ogródku jest bardzo, bardzo fajnie posiedzieć. Tu są toalety w środku, także jest fajnie, bo można wejść, a ja Wam pokażę, tutaj z tyłu jest taki patio i można sobie fajnie właśnie usiąść. Mam nadzieję, że nam się uda, bo nie będzie słychać tak po prostu tej ulicy, więc to jest taki duży plus. O, i zobaczcie, jakie fajne ławeczki i naprawdę sympatycznie można sobie tutaj posiedzieć. W środku też jest bardzo fajny klimacik, ale uważam, że tutaj jest jeszcze bardziej ciekawie. Ja idę tutaj na ławeczki. Idziesz na ławeczkę? Bardzo tu jest ciekawie. Zobaczcie, fajnie można sobie posiedzieć. Co prawda mogłoby być tutaj więcej stolików z tej strony, a nie od strony ulicy, ale za to można wziąć jakiś kocyk i sobie też usiąść. Także my sobie szliśmy tam do góry i wracaliśmy. Także takie fajne kółeczko. Zaraz Wam dokładnie powiem, ile przyszliśmy. Fajne menu. Nie wiem, czy tak widać. Z tyłu jest jeszcze... Zobacz, jeszcze są zagadki. Ale super zrobione. Crispy burger, zobacz. Nawet nie jest takie... Margarita 8 funtów to taniej niż w Matlock.
Sandy jest 8, to są oczywiście desery dla dzieci. A pokaż normalną kartę. Mają zupę Aha, zupa 7, tak. No to takie są ceny, słuchajcie, jak w każdym pubie. No, piwo kosztuje, nie, to jest tutaj 6 funtów bez glutenu nawet to. A nie, to desery, przepraszam. Desery. No nieźle, nieźle. My przeszliśmy niecałe 3 km, także aż bardzo nie jesteśmy ani głodni, ani... Tutaj nie będziemy szaleć, ale patrzcie, są opcje bez glutenu, także fajnie. Nie, ty chcesz brownie, tak? Ale tu wam pokażę w środku, bo w środku jest fajnie. O, otwórz mi, bo ostatnio nie mogą otworzyć. Jak jest ładnie. Chodźcie sobie tam dalej pójdę, zanim zamówimy. Tam z tyłu jest jeszcze jedna sala, ale nie wiem, gdzie tam się przechodzi. Słuchajcie, zamawiamy, ale wam powiem, że tutaj jest taka informacja, że dzieci jedzą od poniedziałku do piątku, poniżej 8 roku życia za darmo. Także zobaczcie, jaki super dealik. My tu walczymy z tacami, żeby podejść pod górkę. Tam sobie proszę odpoczywa tato, a jeszcze Dzień Ojca przecież przed nami. Słuchajcie, zamówiliśmy sobie małe co nieco. Zobaczymy, jak to podadzą. Bardzo sympatyczny pan obsługujący, bardzo sympatyczny. Także naprawdę ja jestem zadowolona z obsługi. Ostatnio też byłam bardzo mile zaskoczona. Także 5 gwiazdeczek za obsługę na pewno. Dobra, przyszedł burger. Pokaż tego burgera. To jest wersja dla dzieci. No nie gryź go, tylko mi pokaż. Jaki jest duży. Crispy. Jak to było tutaj napisane? O, czekaj, mam do góry nogami menu. Crispy chicken burger. Kratki są fajne i onion ringsy mają być bez glutenu. Słuchajcie, tak jest pięknie, że nie chce nam się iść. Siedzimy tu i siedzimy. Zobaczcie, słońce zaraz zajdzie. Z chęcią bym tu została jeszcze dłużej. Ale już dochodzi prawie 8, tak? Prawie 8. Także piękny popołudniowy spacer. Życzę Wam oczywiście tego samego, żebyście spędzali każdą wolną chwilę właśnie z rodzinką, gdzieś spacerując, słuchając śpiewu ptaków. Niekoniecznie szczekania psa. Jest naprawdę cudnie. Kończymy ten dzionek. Zapraszamy Was do oglądania naszych filmów, do oczywiście zadawania pytań, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawcie je w komentarzu. Jeżeli macie, jeżeli możecie, to oczywiście dajcie nam suba, zostawcie nam kciuka w górę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Jakiego kciuka? Jakiego kciuka prosimy? Prosimy o kciuki, tak. Kciuki w górę. Także do zobaczenia już w kolejnym odcinku. No i oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego. Zbliża się weekend, chociaż nie wiem dokładnie, kiedy załączę ten film, ale zawsze jakiś weekend się zbliża. Także do zobaczenia, pozdrawiamy i do zobaczenia już w kolejnym pięknym miejscu. Jeszcze nie wiemy gdzie, ale na pewno gdzieś się wybierzemy i będzie też cudnie, pięknie i przyjemnie.